Cześć, Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Wiele miesięcy temu obiecałem odcinek a propos tego, czy płukanie ust olejem ma sens, czy tak zwany oil pulling ma sens i oficjalnie udało mi się go w końcu nagrać. Odcinek ten jest specjalnie dedykowany osobom, które są sceptyczne wobec wszystkiego, czy innymi słowy też dedykowany jest mnie, ponieważ jeszcze parę lat temu moje podejście do płukania ust olejem było takie, że brzmi idiotycznie i prawdopodobnie jest idiotyczne. Natomiast okazało się, że w momencie, w którym zacząłem się z ciekawości po prostu wgryzać w literaturę naukową, bo stwierdziłem, no przecież muszą istnieć jakieś badania na ten temat i rzeczywiście istnieją, to okazało się, że wcale nie jest takie głupie i potem się okazało, że w sumie nawet ma sens. Co ciekawe, okazuje się, że płukanie ust olejem jest ładnie ugruntowane, jeśli chodzi o tą tradycyjną medycynę hinduską, ajurwedę, bo było sugerowane już, czy było zalecane nawet 3000 lat temu, była nawet wzmianka w takim jakimś klasycznym traktacie hinduskim dotyczącym ajurwedy, Charaka Samhita, coś w tym stylu. Zdecydowanie coś w tym stylu. I ogólnie, jak to dosyć często bywa o takie tradycyjne rodzaje medycyny, było zalecane na szereg różnego rodzaju schorzeń, od migren, kłopot z zatokami, kłopoty z układem pokarmowym, no ale również właśnie, aby utrzymywać higienę jamy ustnej. Więc przyjrzymy się oczywiście przede wszystkim temu zaleceniu, tym sugestiom czy twierdzeniom, że używanie tego oleju właśnie w celu utrzymania higieny jamy ustnej, redukcji między innymi złego oddechu, redukcji bakterii, zapobieganiu próchnicy itd. itp. ma sens. Albo czy ma sens? Warto jeszcze wspomnieć, że jakimś minusem tych badań, które będą mać, jest to, że praktycznie wszystkie one, bo nie wszystkie, ale jakieś ponad 95% w ogóle badań na ten temat zostało przeprowadzonych w Indiach. Innymi słowy, jest jakaś szansa, że jest jakiś bias, jest jakiś tutaj subiektywizm i nawet nastawienie na to, że takie badania mają pokazać pozytywny wpływ tego płukania ust olejem. Niemniej, nie bez powodu będę pokazywać, że jednak jest dosyć pozytywne działanie tego podejścia, bo mamy badania, które są na tyle dobrze kontrolowane, nawet jeśli były przeprowadzane w Indiach, że istnieje raczej małe ryzyko, że mamy tutaj do czynienia z jakąś manipulacją czy pomyłką. Nie zabraknie oczywiście omówienia potencjalnych mechanizmów, takich i spekulacyjnych, i rzeczywistych, potwierdzonych, które będą pokazywać, dlaczego to podejście, dlaczego płukanie ust olejem może potencjalnie działać. A teraz parę słów i chwila przerwy dla sponsora tego odcinka, którym jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie kojarzysz, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie, jak nieustannie powtarzam, hodowla odbywa się po bożemu. Innymi słowy, nie ma używanych antybiotyków na żadnym etapie hodowli. Nie są używane również żadne boostery wzrostu, hormony wzrostu. To daje gwarancję, że mięso jest jak najlepszej możliwie jakości. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzisz na stronę Mięsnej Paczki, wybierasz paczkę, która już Ci odpowiada, a jeśli żadna Ci nie odpowiada, to możesz skompletować własną ze wszystkich produktów, które są dostępne w sklepie. Punkt drugi, wybierasz, gdzie paczka ma zostać dostarczona, i punkt trzeci, cieszysz się dostawą prosto pod drzwi. Sama paczka jest świetnie zabezpieczona, jest tam warstwa izolacyjna, wszystko jest zmrożone suchym lodem. Można więc po prostu bezpośrednio przełożyć sobie produkty z takiej paczki prosto do zamrażarki i wyjmować, kiedy jest chwila, aby coś ugotować albo ochota. Jeśli nie korzystałeś jeszcze z Mięsnej Paczki, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Jak zawsze serdecznie polecam ze swojej strony i lecimy dalej. Zaczniemy od metaanalizy z roku 2022. Była to metaanaliza 9 badań randomizowanych z grupą kontrolną. I jak zawsze dla obrzydzenia będę przypominać na wszelki wypadek, jeśli ktoś akurat by zaczął oglądać takie filmiki od tego i nie wiedział, czym jest metaanaliza. Metaanaliza jest badaniem, które podsumowuje dorobek czy wnioski płynące z określonej liczby innych badań. Służy to po prostu zwiększeniu siły czy mocy wnioskowania statystycznego. I jeśli chodzi o tą metaanalizę, to pokazano, że jak najbardziej płukanie ust olejem jest w stanie redukować liczbę bakterii w jamie ustnej. Tutaj grupą kontrolną były osoby, które płukały usta wodą albo popularnym, takim aktywnym składnikiem chlorheksydyną, który jest używany w takich profesjonalnych płukankach stomatologicznych. Te wyniki były jeszcze raz w porównaniu albo do profesjonalnej płukanki, albo do wody. Nie zmniejszono
w jakikolwiek znaczący sposób ilości bakterii Streptococcus mutans, która jest uważana za jedną z głównych przyczyn, jedną z takich głównych grup bakterii, które przyczyniają się do rozwoju próchnicy. Natomiast jeśli chodzi o wskaźnik podatności na rozwój próchnicy, to okazało się, że u osób, które stosowały ten olej, zmienił się on z bardzo dużej szansy, znaczącej szansy na rozwinięcie próchnicy do umiarkowanej albo niskiej. Pokazano również, że płukanie ust olejem może pozytywnie wpłynąć na ilość płytki nazemnej oraz stan dziąseł, natomiast przynajmniej jeśli chodzi o tą metaanalizę, nie był to efekt na tyle znaczący, żeby umieścić to, widzę, nawet w abstrakcie jako jeden z głównych efektów. Tam raczej zaznaczono, że nie ma znaczącego wpływu. Chociaż, co ciekawe, w środku badania zaznaczono, że wpływ ten jest, natomiast jeszcze raz, patrząc po prostu na dane, które były umieszczone w badaniu, po prostu był jakiś pozytywny wpływ, nie był znaczący. Następny w kolejce, jeśli chodzi o takie duże, usystematyzowane badania, jest właśnie przegląd systematyczny z roku 2020. Uwzględniono w nim 4 badania randomizowane z grupą kontrolną, które trwały od 7 do 14 dni. W sumie wzięło w nich udział 182 uczestników. I wnioski płynące z tego przeglądu systematycznego są następujące. Istotna redukcja liczby bakterii w sinie, znaczące obniżenie wskaźnika płytki nazemnej, mniejsze przebarwienia w porównaniu do płukanek z chlorheksydyną. I warto podkreślić, że właśnie chlorheksydyna jest uważana za złoty standard, jeśli chodzi o stomatologię i między innymi zmniejszanie ryzyka występowania czy rozwoju bakterii, populacji bakterii, również tych, które będą przyczyniać się do powstawania próchnicy, zmniejszania płytki nazemnej i tak dalej. Natomiast chlorheksydyna ma to do siebie, że może powodować dosyć mocne przebarwienia, dlatego nie powinno was dziwić, że bardzo często w tych badaniach właśnie najlepszą możliwą grupą kontrolną będą te osoby, które używały właśnie tej płukanki z chlorheksydyną. Mimo że były bardzo pozytywne wnioski z tego przeglądu systematycznego, znowu trzeba podkreślić potencjalne ograniczenia. Oil pulling z olejem kokosowym może korzystnie wpływać na zdrowie jamy ustnej, ale potrzebne są lepiej zaprojektowane badania. Dane są wciąż niewystarczające do jednoznacznych wniosków, jakość badań była zróżnicowana, a ryzyko błędu systematycznego, czyli ten bias, wysokie. Jak mówię, nie powinno to dziwić, ale też jednocześnie warto podkreślić, nie powinno być to też czymś, co powinno za wszelką cenę zniechęcać. Nie ma wielu dziedzin, jeśli mamy być szczerzy, gdzie badania są na tyle szeroko zakrojone, że wnioski są praktycznie nie do odrzucenia. Zawsze praktycznie każde badanie kończy się tym samym. Potrzebujemy lepiej zaprojektowanych badań z większą ilością osób itd. itp. Natomiast jeśli chodzi o tradycyjną medycynę, różnego rodzaju też naturopatyczne podejścia, musimy pamiętać, prawdopodobnie takie badania, uwaga, nigdy nie powstaną. Nie jest tak, że nagle ktoś zafunduje badanie, nawet jakieś organizacje państwowe, które zrekrutuje 2 albo 3 tysiące osób do płukania ust olejem albo do poszczenia, na przykład, nie wiem, tydzień, żeby przeprowadzić badania czy pomiary różnego rodzaju markerów. To jest tak naprawdę jakieś marzenie, może moje, pewnie też wielu niezależnych naukowców, ale trzeba mieć również świadomość, że to jest tylko i wyłącznie marzenie, szansa na realizację czegoś takiego jest praktycznie zerowa. Tak jak mówię, nie powinno to potencjalnie zniechęcać, bo po prostu taka jest rzeczywistość różnego rodzaju badań w medycynie. Warto podkreślić, że ten przegląd systematyczny również nie pokazał, aby płukanie ust olejem było w stanie w znaczący sposób zredukować liczbę bakterii Streptococcus mutans, czyli jeszcze raz tego głównego szczepu, który przyczynia się do powstawania próchnicy. Jak zauważyliście, prawidłowość nie ceckamy się, atakuje tylko i wyłącznie różnego rodzaju, czy praktycznie tylko i wyłącznie różnego rodzaju przeglądy systematyczne, bo one oczywiście analizują jednocześnie wiele badań. I kolejne badanie to jest przegląd systematyczny i metaanaliza z roku 2023. Uwzględniła w sumie ona 25 badań z grupą 1184 uczestników. Do analizy statystycznej włączono 21 badań z tych 25, z czego 17 badań dotyczyło osób bez zgłaszanych problemów z jamą ustną. Same te badania trwały od 7 do 45 dni średnio i w około połowie badań używano oleju sezamowego. Tutaj warto podkreślić, jeszcze raz podsumuję gdzieś na koniec, ale w większości przypadków, jeśli chodzi o te badania, jeśli chodzi o rodzaj oleju używanego do płukania ust, jest to albo olej sezamowy,
albo jest to olej kokosowy. Jeśli chodzi o skuteczność, oil pulling versus inne płukanki z chlorheksydyną. Istotna klinicznie poprawa stanu dziąseł. Jeśli chodzi o porównanie chlorheksydyny do płukania ust olejem, chlorheksydyna skutecznie redukuje płytkę nazębną. Poza poprawą stanu dziąseł, tutaj w tych badaniach zauważono, że płukanie ust olejem było w stanie zmniejszyć populację tej bakterii Streptococcus mutans, natomiast jeśli chodzi o ogólne porównanie do chlorheksydyny, podkreślono, że płukanie ust olejem nie było lepsze pod jakimkolwiek względem od tej płukanki. Warto w sumie wspomnieć na szybko, dlaczego chlorheksydyna jest złotym standardem. Przede wszystkim będzie destabilizować i zwiększać przepuszczalność błon bakterii, czy innymi słowy będzie niszczyć bakterie i jest w stanie zwalczyć zarówno bakterie gramujemne, jak i gram dodatnie. Jest w stanie łączyć się z różnego rodzaju tkankami w jamie ustnej i stąd między innymi jest ten efekt, jeśli chodzi o efekty uboczne przebarwiania, ale przez to, że łączy się z nimi, jest w stanie uwalniać się dłuższy czas, czy innymi słowy, efekt działania nie jest tylko i wyłącznie w momencie płukania. Co najważniejsze, będzie w stanie zmniejszać przywieranie bakterii, między innymi do zębów, żeby zapobiegać powstawaniu płytki nazębnej. Wracając na chwilę do tej paskudnej bakterii Streptococcus mutans, było badanie randomizowane z grupą kontrolną w roku 2017, gdzie stwierdzono, że odpowiedzą na pytanie, czy postarają się, czy olej kokosowy używany do płukania ust jest w stanie rzeczywiście w jakiś znaczący sposób zmniejszyć populację tej bakterii. I okazało się, że jak najbardziej jest w stanie, ba nawet podano tam mechanizmy, że między innymi wykazano, że te substancje aktywne w oleju kokosowym są w stanie utleniać, dokonywać oksydacji sacharozy dla tych bakterii Streptococcus mutans, tym samym zmniejszając szanse na ich regenerację, jednocześnie zmniejszając przywieranie tych bakterii do płytki nazębnej. Przechodząc do halitozy, czyli nieprzyjemnego oddechu z ust, to jest ta ładna medyczna nazwa na to zjawisko. Badano to m.in. w roku 2016, gdzie przebadano 30 ciężarnych kobiet. Poddawano ich kuracji, że tak powiem, czy interwencji na 3 sposoby. Mieliśmy płukanie ust olejem kokosowym, mieliśmy płukanie ust olejem z otrębów ryżowych i płukanie ust płukanką z chlorheksydyną. Dokonywano pomiarów dnia 0 i 14 dnia, czyli po skończeniu tego eksperymentu. I wyniki były następujące. Istotna statystycznie redukcja halitozy we wszystkich 3 grupach po 14 dniach. Brak istotnych różnic między grupami, które używały płukanki z chlorheksydyną, płukanki z olejem sezamowym, płukania ust olejem z otrębów ryżowych. Oil pulling z olejem z otrębów ryżowych był skuteczny w redukcji halitozy, wypadł porównywanie, a nawet nieco lepiej niż pozostałe interwencje. Co można po prostu podsumować w ten sposób? I płukanie ust olejem kokosowym i płukanie ust olejem z otrębów ryżowych były skuteczne, jeśli chodzi o zapobieganie powstawania nieprzyjemnego oddechu. To nie powinno być aż takie dziwne, bo jeśli mieliśmy już parę tych metaanaliz i przeglądów systematycznych, które bardzo jednoznacznie pokazują, że następuje redukcja tych populacji bakteryjnych w jamie ustnej, to i rzeczywiście ten nieprzyjemny oddech powinien być złagodzony. Tak, nawet jeśli nie wyeliminowany, to złagodzony. Oczywiście bazując jeszcze raz na wnioskach płynących z tych większych badań i rzeczywiście to badanie zdaje się to potwierdzać. W jeszcze innym badaniu, znowu randomizowanym badaniu z grupą kontrolną porównywano wpływ płukania ust olejem sezamowym do używania płukanki z chlorheksydyną i wniosek był identyczny jak w tym poprzednim badaniu. Nie ma tak naprawdę różnicy, jeśli chodzi o redukcję halitozy. Płukanka z chlorheksydyną i płukanie ust olejem sezamowym są równie efektywne. Jeśli chodzi o twierdzenie, że płukanie ust olejem jest w stanie wybielać zęby, to tak naprawdę nie ma żadnych badań, które są warte zacytowania. Były jakieś 2 badania, na które trafiłem, gdzie po 2 tygodniach płukania ust olejem subiektywnie osoby biorące udział w badaniach stwierdziły, że o 1 odcień zmieniły się zęby. Tak naprawdę jeśli nie ma żadnej obiektywnej skali porównawczej, nie ma absolutnie żadnych podstaw, żeby bazować na subiektywnych odczuciach. W ogóle konstruowanie badań w ten sposób, gdzie jednak kolor można jak najbardziej obiektywnie mierzyć, uważam, że badania takie mają na tyle wysoki ten bias, czyli subiektywność, próbę udowodnienia na siłę tezy, która jest założona tak naprawdę w badaniu, że absolutnie nie ma sensu im wierzyć. Więc jeśli chodzi o to twierdzenie, bym powiedział, na ten moment nie ma żadnych dobrych danych, żeby twierdzić, że jest to prawdziwe. Jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o efekty uboczne?
Tak naprawdę w żadnym z badań praktycznie nie odnotowano żadnych efektów ubocznych, ale też jak ładnie zauważono, nigdy nie było tak naprawdę badania, nawet jednego, które próbowało w jakikolwiek sposób systematyczny podsumować efekty uboczne, które mogą pojawiać się przy tej terapii. Jedyne, co się pojawiało, po pierwsze ryzyko aspiracji olejem, więc po prostu zachłyśnięcie się, a drugie to jest pneumonia lipidowa, czyli tak naprawdę lipidowe zapalenie płuc, kiedy po prostu człowiek będzie połykać jakieś większe ilości tego oleju. I zauważyłem, że wiele badań podawało właśnie to jako potencjalne skutki uboczne, natomiast chyba tylko jedno badanie wspomniało, że osoby, u których to wystąpiły, cierpiały po prostu na kłopoty z przełykaniem, na niewykluczony jakiś rodzaj dysfagii. Tym samym ciężko to nawet podać jako ogólny efekt uboczny. Raczej jeśli ktoś ma właśnie kłopoty z przełykaniem, można to kwalifikować jako potencjalny efekt uboczny. Natomiast jeszcze raz, nie ma badania, które by ogólnie podsumowywało inne efekty uboczne. Być może jakieś są. Ja przynajmniej poza tymi dwoma nie natknąłem się na nie w badaniu. Szczerze mówiąc, też byłem zdziwiony, jednak mówimy o płukaniu ust olejem. Nie ma tam jakichś specjalnie złych rzeczy czy strasznych, które mogą się zdarzyć. Jeśli chciałbyś spróbować tej interwencji, jeśli chciałbyś spróbować płukać usta olejem, no to oczywiście trzeba wiedzieć, jakim olejem warto płukać te usta. Tak naprawdę są 3 klasyki, z czego 2 to są absolutne klasyki, mianowicie używanie oleju kokosowego extra virgin do płukania ust, 2 używanie oleju sezamowego tłoczonego na zimno i ewentualnie trzecia opcja to jest olej słonecznikowy nierafinowany. Są oczywiście używane inne oleje do płukania ust, takie jak choćby olej lniany, natomiast jeśli chciałbyś bazować na badaniach tych, które są dostępne, to praktycznie wszystkie one bazują albo na oleju sezamowym, albo na oleju kokosowym. Nawet nie ma praktycznie obecnie badań, które by pokazywały działanie oleju słonecznikowego. Tym samym to byłyby 2 moje klasyczne wybory. Mimo że może to brzmieć głupio, wspomnę jeszcze, jak płukać usta olejem, jeśli ktoś chciałby spróbować. No bo są jakieś ogólne wytyczne, chociaż jest to jedna z tych rzeczy, które gdzieś tam wspominałem w badaniach. Nie ma do tej pory jednej jakiejś procedury, która pozwoliłaby na standaryzację właśnie tych interwencji poprzez badania. Najczęściej używane podejście to jest używanie od 10 do 15 ml danego oleju, tak jak mówiłem, najczęściej oleju kokosowego albo oleju sezamowego i płukanie ust między 10 a 20 minut. Bez używania jakiejś nadmiernej siły, ważne, żeby to przelatywało między innymi po prostu przez szczeliny między zębami od jednej strony ust do drugiej i płuczemy, tak jak mówiłem, do tych 20 minut, od 10 do 20 minut. To są takie ramy czasowe, które są często podawane. Ten płyn zacznie się robić mlecznie biały i dosyć rzadki. Wtedy wypluwamy i można umyć zęby. Jeśli chodzi o tak naprawdę praktyczność tej metody, to chyba najlepiej to robić po prostu, jeśli ktoś będzie brać kąpiel albo prysznic, bo wtedy nie trzeba tracić dodatkowo czasu na to. Jednak zajmuje to relatywnie dużo czasu w porównaniu do innych sposobów dbania o higienę jamy ustnej. Tym samym jeszcze raz używanie tej płukanki po prostu olejowej pod prysznicem albo podczas kąpieli wydaje mi się, że pozwala jednak skompresować ten czas potrzebny do wykonania tej czynności do minimum. Wspominałem już o ograniczeniach tego typu badań na samym początku filmiku, natomiast warto wspomnieć o też ograniczeniu, nazwijmy to pozytywnym, z braku lepszego słowa, bo jeśli chodzi o płukanki z chlorheksydyną, dosyć często w stomatologii mówi się, że potrzeba minimum tych 6 miesięcy, żeby móc ocenić wpływ tej płukanki na stan dziąseł i płytki nazębnej. Większość tych badań, które ja tutaj omawiałem w ramach metaanalizy czy przeglądów systematycznych, praktycznie żadne z nich nie trwało dłużej niż 45 dni. Innymi słowy, maksymalna długość trwania tych badań to było około 1,5 miesiąca. Nie jest więc wykluczone, że efekty byłyby jeszcze lepsze, jeśli dano by właśnie tym osobom badanym poużywać tej płukanki olejowej dłużej, czyli na przykład właśnie te 6 miesięcy. Nie jest to oczywiście pewnik, ale wydaje mi się, że potencjalnie mogłoby to zwiększyć szansę, że długoterminowe używanie, czy po prostu regularne, systematyczne, jak z jakimkolwiek dobrym nawykiem powinno dać jeszcze lepsze efekty niż badanie tak naprawdę, no właśnie po 7, 14 dniach, 30 czy maks 45 dniach. Tak jak mówiłem, to były te często używane okresy do testowania tego wpływu oleju na zdrowie jamy ustnej. Warto jeszcze wspomnieć oczywiście o mechanizmach działania. Wychodzi na to, że na pewno jednym z takich głównych mechanizmów jest proces saponifikacji, a więc zmydlania. W przypadku właśnie tego płukania mechanicznego, przesuwania tego oleju w ustach będzie dochodziło do hydrolizy tłuszczów i następnie do tworzenia się emulsji, do emulgacji tłuszczy i powstawania mydła.
tak naprawdę, bo na tym polega saponifikacja, to jest jeszcze raz proces zmydlania. Mydełko, które powstaje w ramach po prostu tego mechanicznego procesu w ustach, oczywiście zwiększa powierzchnię działania ogólnie oleju na dużą część jamy ustnej. Ze zwykłego oleju powstaje nam, z braku lepszego słowa, chemicznie mydełko, które właśnie będzie używane do dezynfekcji niejako takiej łagodniejszej ust. Co ciekawe, testowano tą hipotezę między innymi in vitro. Sprawdzono właśnie, czy główne substancje aktywne w oleju sezamowym, czyli sezamina i sezamolina, są w stanie in vitro mieć działanie przeciwbakteryjne, jeśli chodzi między innymi o tą bakterię Streptococcus mutans, i okazuje się, że nie miały absolutnie żadnego działania przeciwbakteryjnego. Tym samym, właśnie wychodzi, że główny efekt działania tej płukanki, choćby z oleju sezamowego, polegał na saponifikacji. Konsekwencją tego jest oczywiście między innymi to, że przeleganie bakterii do, mówiąc ogólnie, powierzchni jamy ustnej jest zdecydowanie utrudnione. Są jakieś wzmianki również, że samo używanie tych płukanek jest w stanie zwiększyć, czy bardziej wyrównać, ale oczywiście zwiększyć pH w jamie ustnej, więc zasadowość, co jest o tyle ważne, że w przypadku różnego rodzaju bakterii, które będą przede wszystkim powstawać z rozkładu węglowodanów w jamie ustnej, z rozkładu cukrów, one będą produkować kwasy w jamie ustnej, które będą właśnie uszkadzać szkliwo. Tym samym można powiedzieć, że proces ten będzie w stanie bardziej do naturalnego pH jamy ustnej wyrównywać go. Kolejnym mechanizmem, przynajmniej jeśli chodzi o olej kokosowy, jest to, że rzeczywiście ma on różnego rodzaju substancje aktywne, kwas kaprynowy, kapronowy, czy choćby kwas laurynowy, które mogą mieć działanie przeciwoksydacyjne, więc przeciwutleniające, będą powstrzymać między innymi peroksydację lipidów, co może oczywiście prowadzić do uszkodzenia między innymi płytki nazemnej, ale też ogólnie działać przeciwbakteryjnie. Samo przesuwanie oleju z jednej strony jamy ustnej do drugiej jest w stanie pobudzać sinianki do produkcji większej ilości śliny. Sama ślina, większa jej ilość ma działanie przeciwbakteryjne, jest w stanie neutralizować właśnie działanie kwasów w jamie ustnej, więc wychodzi na to, że to jest jakby taki dodatkowy bonus, jeśli chodzi o te efekty czy mechanizmy działania oleju w jamie ustnej. Jeśli chodzi o podsumowanie różnego rodzaju twierdzeń właśnie dotyczących tego, czy używanie płukanek olejowych do ust jest w stanie wpłynąć znacząco na poprawę higieny jamy ustnej, to możemy powiedzieć tak, wiemy na pewno z badań, że płukanki olejowe są w stanie zmniejszyć ogólną liczbę bakterii w ślinie, w jamie ustnej, są w stanie zmniejszyć jednego z głównych sprawców powstawania próchnicy, więc tą bakterię Streptococcus mutans. Wiemy, że są w stanie poprawić stan i zdrowie dziąseł, są również w stanie poprawić jakość oddechu, więc zmniejszyć tą halitozę, nieprzyjemny oddech z ust. Natomiast tak naprawdę jedyne twierdzenie, które do tej pory nie ma żadnej podkładki naukowej, to jest, że używanie oil pulling jest w stanie w jakikolwiek sposób wybielać zęby. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek i omówione badania i wnioski. W ogóle, że mam nadzieję, że się podobał. Ale najciekawsze dla mnie, wiem, że wielu z Was próbowało tych płukanek, chyba głównie panie. Wydaje mi się, że panie są zawsze bardziej chętne do próbowania takich nieszablonowych podejść. Ja osobiście nie próbowałem, jednak jest to dla mnie dosyć zniechęcające, że trzeba się tam minimum te 10 minut bawić tym olejem w ustach. Być może kiedyś spróbuję, ale na pewno bardzo będę cenić sobie Wasze komentarze dotyczące doświadczeń. Bądźcie precyzyjni, jeśli będziecie dawać opinie, czyli na przykład jak długo stosujecie już to, albo stosowaliście w przeszłości, jakich olejów używaliście konkretnie, żeby inni też mieli punkt odniesienia i jakie korzyści zauważyliście. Szczególnie takie też, między innymi obiektywne, tak, że zaczęliście na przykład mieć mniejsze kłopoty z higieną jamy ustnej, powstawaniem na przykład próchnicy, rzadziej zaczęliście chodzić do dentysty itd. itp. Ja również będę przynajmniej jakiś czas w sekcji komentarzy starać się odpowiadać na różnego rodzaju pytania, jak się pojawią. Z kolei, jak zawsze polecam swoje flagowe kursy, kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków, nieważne czy są ugrofińskie, germańskie, azjatyckie, samodzielnie, żeby przestać wydawać non-stop pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, podręczniki, aplikacje i tym podobne. Kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę samodzielnie od A do Z, jak tworzyć swój plan nauki, zdobycia umiejętności w danej dziedzinie, jak zapamiętywać informacje, jak tworzyć zrozumienie w danej dziedzinie, jak wdrażać suche informacje w praktykę. Idealne dla uczniów, studentów, osób, które chcą po prostu dobrze zdawać różnego rodzaju kolokwia, egzaminy, kartkówki i tym podobne, żeby się wykazać,
no ale też gdzieś tam zabrnąć daleko w życiu. Do osób, które mają świetną pracę, ale potrzebują zdobyć jakieś dodatkowe może kwalifikacje, zdać się jakiś certyfikat, zdać jakiś egzamin, kurs się świetnie do tego nada. Również do osób, które nienawidzą swojej pracy albo już ją rzucili i chcieliby zdobyć inną, szczególnie, że rynek pracy robi się coraz cięższy, nie oszukujmy się. Takie osoby dzięki pomocy systemu z kursu będą w stanie zdobyć właśnie nowe umiejętności, aby zdobyć tą swoją nową, wymarzoną pracę. A na koniec kurs jest również polecany dla osób takich jak ja, jak zawsze powtarzam, czyli osób, które chcą jak najwięcej pamiętać z tego wszystkiego, co czytają i słuchają, żeby nie mieć tego bardzo, bardzo bolesnego, przynajmniej dla mnie, poczucia straconego czasu. Że spędziłem 100 godzin na czymś i tak naprawdę nie jestem w stanie wydobyć prawie żadnych informacji. To jest bardzo, bardzo przykre uczucie. A na koniec polecam kurs o 1 włos za daleko, który pokazuje, jak zatrzymywać i odwracać androgenowe łysienie, zarówno u pani, jak i panów, jak diagnozować i eliminować m.in. telogenowe wypadanie włosów i walczyć z różnego rodzaju uporczywymi kłopotami skóry głowy, jak choćby właśnie upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe, jak zawsze w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po jego wysłuchaniu. Pod tymi 3 piosenkami będzie znajdować się literatura naukowa oraz jak zawsze, jak przy każdym filmiku, bonusowa ciekawostka związana z tematami, które omawiałem właśnie między innymi w tym filmiku. Nie będę oczywiście zdradzał, co to jest. Zapraszam do tego komentarza. W opisie znajdziesz między innymi linki do kursów, o których wspominałem, ale również link do mojego newslettera. Można go kliknąć, wyskakuje okienko, tam można wprowadzić swój adres mailowy i raz na jakiś czas wysyłam artykuły powiązane z właśnie rozwojem osobistym, poprawą pamięci, nauką języków obcych, produktywnością, aby być lepszym również jeśli chodzi o to swoje życie, bym powiedział, zawodowe, ale też różnego rodzaju ambicje. I na koniec, jeśli spodobały Ci się wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku i chciałbyś je ściągnąć w formie łatwo dostępnych, przystępnych fiszek, to można to zrobić właśnie w ramach patronatu kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie i właśnie w jego ramach można ściągnąć fiszki elektroniczne do tego filmiku i ponad 130 ostatnich, aby jak najszybciej i najłatwiej przyswoić sobie takie informacje. Również, co ważne, dla patronów kanału jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze właśnie badanie tygodnia wraz z moim omówieniem i najczęściej odesłaniem do jeszcze kolejnych badań. Że jeśli komuś nie jest dość różnego rodzaju tych badań, które omawiam na kanale, to w ramach patronatu można mieć dostęp do całego mnóstwa dodatkowych z nich. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze do usłyszenia w następnym.